W niedzielę 14 stycznia powitaliśmy nową parę królewską w Danii. Jest to król Fredryk X i królowa konsort Mary. Dzisiaj chciałabym razem z Wami przyjrzeć się tym wydarzeniom i także porozmawiać o stylizacjach, szczególnie o stylizacji królowej Mary. Moje drogie Pani, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale. Nazywam się Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o kobiecości i o pięknym życiu. Dlatego serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Wszystko rozpoczęło się w ostatnim dniu ubiegłego roku, gdy królowa Małgorzata II ogłosiła decyzję o swojej abdykacji. Odniosła się ona do tego, że niedawno przeniosła ona właśnie operację na plecy, na kręgosłup i dlatego już przyszedł czas, tak to ona określiła. Królowa Małgorzata wstąpiła na tron w 1972 roku po śmierci swego ojca. Czyli Dania nie miała niedawnego przypadku abdykacji i ostatni raz odbyło się to 9 wieków temu. Jak widzimy, w duńskiej królewskiej rodzinie właśnie zdecydowano tak przekazać tron, inaczej niż w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tak jak niedawno mogliśmy też oglądać koronację Karola III. Powiem Wam, że może to jest taki bardziej lekki, bardziej też radosny moment, ponieważ Fredryk X może cieszyć się swoją proklamacją, ale nie musi pozostawać w żałobie. Dzień się rozpoczął bardzo pięknie, ponieważ były piękne kwiaty, takie cyfrowe, widoczne na Pałacu Królewskim w Kopenhadze, Amalienborgu. Naprawdę nie wiem, jak można było je zobaczyć, chyba tylko przez kamerę właśnie w filmowaniu. Naprawdę wspaniale to wygląda i taki symboliczny właśnie tutaj motyw kwiatu, margarytki, tak, aby podziękować właśnie dla królowej za te 52 lata, które ona służyła dla państwa. Inaczej niż w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tutaj wybrano nie koronację, ale proklamację. Wyglądało to tak, że królowa Małgorzata II podpisała swoją abdykację i po prostu przekazała przez to tron dla swego syna. A później został on proklamowany królem przez premiera Danii. Na balkonie publicznie też mówiła ona w 3 różne kierunki, tak, aby po prostu cała Dania, cały świat dowiedział się, że właśnie nowy król został proklamowany. I także król miał swoje przemówienie, nawet otarł chyba nie jedną łezkę, mi się wydaje, że 2, nawet 3 razy. Naprawdę się wzruszył przez to, że było bardzo dużo osób. Nie oczekiwali zapewne oni aż tak bardzo dużo osób, że będzie. Tym bardziej, że mi się wydaje, że w Danii jest bardzo zimno. Z tego co widziałam, tak pokazywali tłumy troszkę. Naprawdę to był wysiłek i bardzo duże poświęcenie. Tak, oczywiście duże zainteresowanie do tego wydarzenia, więc naprawdę warto było to zobaczyć. I później na balkonie pojawiła się także królowa Mary. Naprawdę teraz omówmy jej stylizację, ponieważ chyba najbardziej to nas interesuje. Wybrała ona piękną suknię w kolorze kości słoniowej od duńskiego designera Søren Lo Schmidt. Tak naprawdę niektórym wydawało się, że są takie nieduże skojarzenia i odniesienia do tej sukni, którą wybrała na swoje wesele. Tak naprawdę, gdy zobaczyłam ją, to też takie miałam lekkie, delikatne skojarzenia, ponieważ może ta faktura tej tkaniny taka lśniąca jest, ta tkanina, więc tak może takie troszkę skojarzenia mogą tutaj być. Ale oczywiście ta suknia, którą wybrała na proklamację, wygląda o wiele bardziej skromnie, ale także o wiele bardziej po królewsku. Co na to wpływa? Przede wszystkim tutaj ten dekolt i tak pięknie zadrapowana ta tkanina, tak przerzucona przez jedno ramię, przypomina ona, czy to jakby taki szal, jakby był przyrzucony, czy przypomina nam taką pelerynę tutaj, która jest oczywiście czymś bardzo królewskim. Wybrała ona do tego rubinowe kolczyki i przypięła właśnie tutaj taką kokardkę z portretem Małgorzaty II. Dajcie mi znać proszę, jak Wam się spodobała ta stylizacja, czy też uważacie ją za udaną, za naprawdę dostojną takiego wydarzenia. A tak Wam powiem na marginesie, że ten biały kolor to jak najbardziej jest kolor do wyboru na takiej ceremonii jak koronacja, tak, albo proklamacja. Też widzieliśmy, że królowa Kamila na koronacji też miała taką białą suknię, dekorowaną w naprawdę fantastyczny sposób. Także inni monarchowie europejscy, na przykład czy to królowa Letycja też w białym była. Chodzi o to, że ten biały kolor ma symbolizować czystość, tak, i boskość monarchy. Takie, wiecie, namaszczenie przez Boga ma to pokazywać i po prostu publiczności w taki symboliczny sposób przekazywać. I oczywiście biały to taki kolor nadziei, nowych początków, więc jak najbardziej tutaj był na miejscu. Ale tak naprawdę, że jak oni się pojawili na tym balkonie, to troszkę wyglądali może nie wiem, może ja mam takie skojarzenie, nie wiem jak Wam to wygląda, jakby byli parą młodą, bo może dlatego, że ona była w tym białym kolorze, ale też jak się tak pocalowali, bo myślę, że tłum oczekiwał tego, że oni się w końcu też taki królewski pocałunek tutaj pokażą na tym balkonie. Ja oglądałam na żywo i też właśnie tego mi brakowało, nie wiem, może dlatego, że ona była w białym, a po prostu może na takich, fajnym takim wydarzeniu, takie emocje duże, to wtedy się tego oczekuje najbardziej. Jeśli podoba Ci się to wideo, to zapraszam do
postawienia lajka, pomoże mi to w rozwoju mojego kanału i będę Ci bardzo wdzięczna. Dziękuję. Chciałabym zwrócić także uwagę na to, jak była ubrana królowa Małgorzata. No, wybrała ona taką garsonkę w kolorze jaskrawej fuksji. Pięknie to wyglądało. Powiem Wam, że królowa Małgorzata wyróżnia się właśnie takim swoistym poczuciem stylu. Naprawdę widoczne to jest w jej kreacjach, to jak ona je wybiera, stylizuje. Nie boi się takich odważnych decyzji, tak? Nie bała się przez całe swoje życie i teraz też się nie boi. I wybiera też jaskrawe kolory. Więc tak naprawdę, jeśli spojrzeć na jej styl, na jej wybory jako królowej, no naprawdę fantastycznie to wygląda i od razu widoczna jest w niej taka kreatywność, poczucie gustu i swoistą estetykę. No dziewczyny, czekam na Wasze komentarze, jak Wam się spodobały stylizacje królowej Małgorzaty II, także królowej Mary. Będę bardzo ciekawa Waszych opinii, co tak, a może co nie. I chciałabym także zaznaczyć, że przygotowuję wideo o stylizacjach i o stylu królowej Mary. Powiedziałabym wcześniej księżny koronnej Mary, ale teraz już królowej. I powiem Wam, że w przygotowaniu to jest, więc jeszcze za jakiś czas, tam już omówimy jej styl bardziej dokładnie. A jeśli chcesz więcej analiz stylistycznych rodzin królewskich, to zapraszam Cię przejść do kolejnych wideo i obejrzeć, gdzie omawiam właśnie stylizację brytyjskiej rodziny królewskiej. Do zobaczenia w tych wideo. Pa, 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 pa!